In kleinen Trupps kommen die Bolschewiken aus ihren Stellungen heraus. Abends wird vor einem brennenden Dorf Halt gemacht. In einigen südlichen Gebieten ohne Frosteinfall sind 13 milionów cywilnych ofiar. Tyle kosztowała Europę wojna wywołana przez Niemcy. Do tego na samym kontynencie ponad 30 milionów zabitych żołnierzy ze wszystkich stron konfliktu. Kampania wrześniowa, jak ją nazywano w Niemczech, była od pierwszych dni kampanią zniszczenia. W wyniku masowych mordów ginęli Polacy i polscy obywatele pochodzenia żydowskiego. Wbrew utrwalonym przekonaniom ofiarami III Rzeszy w czasie II wojny światowej byli nie tylko Żydzi, a zbrodniarzami nie tylko funkcjonariusze SS. Niemiecki reżim eksterminował także Polaków, Serbów, mieszkańców ZSRR, jeńców z Armii Czerwonej, ale także osoby niepełnosprawne. Spośród wszystkich cywili zamordowanych przez Niemców Żydzi stanowili mniej niż połowę, choć byli mordowani na skalę przemysłową w specjalnych obozach zagłady. Brytyjski historyk Alex J. Kay w swoich badaniach stwierdził, że wśród sprawców największej ilości masowych mordów największą rolę odegrał Wehrmacht, a zaangażowanych w to Niemców mogło być nawet i 250 tysięcy. 250 tysięcy. Ćwierć miliona ludzi z krwią na rękach. To troszkę więcej niż sądzeni w Norymberdze. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzień dobry, witam wszystkich. Materiał, który będziecie oglądać, powstał we współpracy z wydawnictwem Rebis, którego nakładem ukazała się książka Alexa J. Kaya Imperium Zniszczenia, wcześniej dostępna w języku angielskim, ale bardzo ważna, jeżeli chodzi o naszą polską historię. Ważne ogłoszenie, materiał będzie posiadał także angielskie napisy, więc jeżeli chcecie go udostępnić jakimś anglojęzycznym znajomym z zagranicy, to możecie to zrobić, dlatego że nadal jestem przekonany o tym, że pewne elementy naszej historii są troszkę za granicą mało znane. Jeżeli chcecie wesprzeć działania historii, jakie nie znacie, to zapraszam na Patronite. Dzięki temu takich materiałów będzie mogło powstawać więcej. Natomiast jeżeli tylko troszkę chcecie mnie wesprzeć, to zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie Wam się podobał. Dzisiaj naszym gościem jest brytyjski historyk, który od 20 lat pracuje w Niemczech. Zgłębia historię Europy Środkowej, Europy Wschodniej. Zgłębia historię III Rzeszy. Alex J. Kay kończył studia na Uniwersytecie w Sheffield, natomiast później już pracował w Berlinie. Pierwsze pytanie, jakie chciałem zadać, to dlaczego w ogóle zainteresował się historią kontynentu, historią, która tak rzadko jednak interesuje historyków z wysp? Zainteresowałem się narodowym socjalizmem dość wcześnie, jako tym radykalnym politycznym ruchem, który tak wpłynął na dzieje Europy. Chciałem zrozumieć, jak jest to możliwe, że w sercu Europy taki ruch przejął władzę, prowadził tak radykalne zasady, realizował tak przerażające zbrodnie i robił to przy tak szerokim poparciu społecznym. I wtedy szybko zdałem sobie sprawę, że sceną największego zniszczenia życia ludzkiego przez ówczesne państwo niemieckie nie były same Niemcy, ani Europa Zachodnia, ale w rzeczywistości Europa Środkowo-Wschodnia i Wschodnia. Zatem to nie przypadek, że te regiony stanowią geograficzny obszar zainteresowania mojej nowej książki. Mieszkam i pracuję także w Niemczech, co umożliwiło mi liczne wyjazdy do Polski, ale także i do Czech, Austrii i na Litwę. Oczywiście tutaj się trzeba przyznać, że dla nas w Polsce, dla mnie przynajmniej, od dziecka III Rzesza była czymś przerażającym, jednocześnie fascynującym, ale także zastanawiającym. I zawsze sobie zadajemy to pytanie, czy coś takiego w innym miejscu świata, w innym państwie, w innym narodzie mogłoby także mieć miejsce. How it was possible to happen in this country. So I don't think. Jak to możliwe, że coś takiego wydarzyło się w tym kraju? No nie sądzę, żeby Niemcy jako Niemcy byli wyjątkowo okrutni, prawda? Myślę, że wszyscy możemy to przyjąć, że w Niemczech jako takich nie ma biologicznie nic okrutnego. Myślę, że te wszystkie wydarzenia historyczne są wynikiem splotu pewnych okoliczności.
okoliczności historycznych. I myślę, że to właśnie wydarzyło się wtedy w Niemczech. Szczególnie istotne było przegranie I wojny światowej, a także wszystkie następstwa tej porażki w I wojnie światowej. Rewolucja w Niemczech, nowa forma rządów, republika, która powstała tu po raz pierwszy, bardzo radykalne poglądy na temat tego, co stanowiło niemiecki nacjonalizm i do tego niezwykłe pojęcie nacjonalizmu etnicznego w Niemczech. Zatem po I wojnie światowej w Niemczech nastąpiła radykalizacja ideologiczna, a potem rzeczywiście niespotykane dotąd doświadczenia społeczne w Niemczech w okresie międzywojennym. Jeśli pomyślimy o problemach wewnętrznych, a potem o wielkim kryzysie, to dochodzimy do wniosku, że był to szereg wydarzeń politycznych, które przyczyniły się do radykalizacji ówczesnych Niemców. A więc te pokolenia Niemców w tamtych czasach uwikłało się w ten wyjątkowo radykalny ruch. Ruch polityczny, który gotowy był przekształcić społeczeństwo w taki sposób, jakiego dotychczas naprawdę nie widzieliśmy wcześniej w Europie. Dzisiaj rozmawiamy o premierze twojej nowej książki w języku wydanej w Polsce, natomiast nie jest to pierwsza książka dotycząca sprawy II wojny światowej. Wcześniejsza, która mam nadzieję, że się w Polsce ukaże, była również bardzo ciekawa. To była książka The Making of a SS Killer, The Life of Colonel Alfred Filbert. Według mnie kolejna dość szokująca historia. Biografia Niemca odpowiedzialnego za ludobójstwo, który doskonale ułożył sobie życie później w RFN. Tak, ta książka ukazała się w tłumaczeniu na niemiecki, ale jeszcze nie jest przetłumaczona na polski. Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi. I tak, Alfred Filbert był sprawcą Holokaustu i to na pierwszej linii działań. Był Obersturmbannführerem, czyli podpułkownikiem SS i jako szef jednego z jej Einsatzkommando, czyli mobilnych plutonów zabójców, odpowiadał za zamordowanie ponad 18 000 sowieckich Żydów, mężczyzn, kobiet i dzieci na froncie wschodnim w okresie od lipca do października 1941 roku. Był to więc swego rodzaju pionier ludobójstwa na wschodzie w 1941. Ale to, co czyni go szczególnie interesującym i było jednym z głównych powodów, dla których zdecydowałem się napisać o nim biografię, to był fakt, że jego starszy brat został aresztowany z powodów politycznych w roku 1939 i trafił do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie i nie przeżył wojny. Mamy tu więc bardzo, ale to bardzo fascynujące i niezwykłe zestawienie sprawcy Holokaustu z jednej strony i politycznego opozycjonisty nazistowskiego reżimu z drugiej. Tylko że reakcją Filberta na aresztowanie jego brata nie było sprzeciwienie się reżimowi, ale tym bardziej próba udowodnienia własnej ideologicznej przynależności do reżimu nazistowskiego poprzez wykazanie się szczególnym radykalizmem w realizacji otrzymanych rozkazów. Zatem jego Einsatzkommando było w istocie pierwszym, które systematycznie zabijało żydowskie kobiety i dzieci na okupowanych terytoriach sowieckich. Po wojnie pozostał w Niemczech, gdzie przez 6 lat mieszkał pod przybranym nazwiskiem, został nawet dyrektorem banku w Berlinie. Ale potem w 1959 roku został aresztowany, postawiony przed sądem i skazany na dożywocie. Tylko że ze względów zdrowotnych został wcześniej zwolniony. Później zagrał w takim kontrowersyjnym filmie w roli głównej, w roli masowego mordercy z SS. Zatem doszło tu do dziwnej sytuacji. W filmie masowy morderca z SS grał masowego mordercę z SS. Ten film realizowano w latach 80. Filbert zmarł w roku 1990 w wieku 84 lat. Zatem była to bardzo niezwykła biografia, ale być może w pewnym sensie reprezentatywna dla tego pokolenia nazistowskich sprawców. I tu chciałem doprecyzować, czy aby na pewno czegoś nie pomyliliśmy. Czy to rzeczywiście chodzi o SS-mana, który później w latach 80. grał SS-mana w filmie, który nie był filmem dokumentalnym? It was kind of an experimental movie, so the director was a guy called Thomas Harlan, and I don't know if the name... Był to rodzaj eksperymentalnego filmu, którego reżyserem był Thomas Harlan, syn Weita Harlana, czołowego reżysera III Rzeszy w epoce nazizmu, prawdziwego ulubieńca Józefa Goebbelsa
który wyreżyserował na przykład film Jutsus. Ale z kolei jego syn Thomas Harlan bardzo się różnił od swojego ojca i był całkowitym przeciwnikiem nazistów. Po wojnie jego życiowym zadaniem stało się badanie biografii sprawców z tego systemu, zwłaszcza tych, którzy w powojennych Niemczech odnieśli sukces. Jednym z jego projektów był film, do udziału w którym namówił właśnie Alfreda Filberta. I nie był to film dokumentalny, tylko fabularny, chociaż akurat w tym samym czasie powstawał właśnie film dokumentalny, który opowiadał właśnie o produkcji tamtego filmu, coś w rodzaju making of. I ten drugi jest bardziej interesujący niż ten sam film fabularny. Ale to był bardzo dziwaczny projekt. Trudno to w ogóle wyjaśnić. Nie jestem pewien, czy reżyser w ogóle wiedział, co chce w ten sposób osiągnąć. To jest bardzo ciekawa historia, zresztą jak historia całej rodziny Harlanów. Ojciec przecież był słynnym propagandystą w machinie Józefa Goebbelsa. Ale teraz inna kwestia. W odcinkach Historii, jakie nie znacie, pojawiają się często fragmenty książek. Są to fragmenty czytane przez mojego serdecznego kolegę Maćka Jabłońskiego, jednocześnie doskonałego lektora. Więc posłuchajmy takiego fragmentu, który bardzo wiele nam mówi o III Rzeszy i fenomenie tego państwa. Braterstwo może stać się jednym z najstraszliwszych środków odczłowieczenia. I takim się stało w rękach nazistów. Niczego nie zmienia to, że przez chwilę czyni szczęśliwym. Psuje i deprawuje człowieka jak żaden alkohol, jak żadne opium. Czyni go niezdolnym do życia własnym, odpowiedzialnym, cywilizowanym życiem. Tak, właściwie jest ono środkiem odcywilizującym. Braterstwo, by wymienić najpierw rzecz najgłówniejszą, całkowicie znosi poczucie odpowiedzialności za własne czyny. Człowiek żyjący w takowym braterskim kręgu jest uwolniony od wszelkiej troski o swą egzystencję, od wszelkiej bezwzględności życiowych zmagań. Co gorsza, braterstwo uwalnia człowieka także od odpowiedzialności za samego siebie przed Bogiem i własnym sumieniem. Czyni on to, co czynią inni. Nie ma żadnego wyboru. Nie ma czasu na rozmyślania. Jego sumieniem są współtowarzysze. To zaś udziela mu absolucji za wszystko, tak długo, jak długo czyni to, co czynią wszyscy. Albowiem braterstwo oznacza niechybnie utrwalenie owej duchowej kondycji na najniższym, ostatnim jeszcze dostępnym poziomie. Nie dopuszcza ono jakiejkolwiek dyskusji. W braterstwie nie rozkwitają żadne myśli, lecz jedynie masowe wyobrażenia najbardziej prymitywnego rodzaju. I znów, w sposób nieunikniony, kto nie chciałby się im poddać, zostałby wykluczony z kręgu towarzyszy. A couple of times in my book I quote Sebastian Haffner. W mojej książce wykorzystałem cytat Sebastiana Haffnera, który żył w Niemczech, obserwował narodziny narodowego socjalizmu, a następnie już w 1939 roku opublikował pewnego rodzaju pamiętnik. To jeden z fragmentów tego pamiętnika, który cytuję. Jeden z jego wspomnień dotyczy braterstwa. Jednym z powodów, dla których to cytuję, jest to, że myślę, że ma zastosowanie nie tylko do tego konkretnego okresu w historii Niemiec i Europy, ale ma zastosowanie także i dzisiaj. Z mojego punktu widzenia to jest jedna z głównych lekcji, jakie możemy wyciągnąć z tego fragmentu historii. Niebezpieczeństwo płynące z braterstwa. A kiedy mówimy o braterstwie, myślimy, że jest to coś pozytywnego, prawda? To jest coś pozytywnego, identyfikowanie się z grupą ludzi, dzielenie się z czymś. I tak, ma to swoją pozytywną stronę, ale ma też bardzo niebezpieczną i złowrogą stronę. I Sebastian Haffner rozpoznał to bardzo dobrze i rozpoznał to na podstawie swoich doświadczeń. Mieszkał wówczas w Niemczech i argumentował, że w tej sytuacji braterstwa porzuca się swoją indywidualną odpowiedzialność. Porzuca się ją i zastępuje ją odpowiedzialnością grupową. I to oznacza, że już się nie jest odpowiedzialnym za swoje własne czyny.
Stajesz się częścią grupy i robisz wszystko, co robi grupa. I myślę, że to dla nas dzisiaj jest naprawdę ważna lekcja. Ilustruje niebezpieczeństwa zbyt silnego utożsamiania się z grupą lub krajem, narodem, ideą. I do czego może to doprowadzić, gdy porzucasz moralną odpowiedzialność za własne czyny. W książce wyraźnie zaznaczasz, że to nie tylko wierchuszka NSDAP, nie tylko tych kilkudziesięciu czy kilkuset sądzonych po wojnie Niemców odpowiadało za masowe morderstwa, masowe ludobójstwo, ale także po prostu dużo większa liczba ludzi, mieszkańców późniejszych NRD i RFN. Ale powiedzmy sobie wprost, jaka to w ogóle mogłaby być liczba? Istnieje kilka szacunków, a jeden z nich mówi, że od 200 000 do 250 000 Niemców i Austriaków, głównie, choć nie wyłącznie mężczyzn. To jest liczba ludzi bezpośrednio zaangażowanych w masowe morderstwa europejskich Żydów. Te konkretne liczby ograniczają się tylko do osób zaangażowanych w faktyczne zabijanie Żydów i nie obejmują na przykład innych powiązanych przestępstw, czyli na przykład kradzieży żydowskiego majątku. A jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkich tych, którzy pełnili takie czy inne funkcje w machinie zagłady, to liczba ta wzrośnie do ponad 500 000 osób, biorąc pod uwagę tylko sam Holokaust. O wiele więcej sprawców było zaangażowanych w politykę masowych mordów, wymierzonych w inne grupy, o czym właśnie także traktuje moja książka. Tak więc sprawcami nazistowskich masowych mordów była nie tylko elita SS. Byli ci mordercy rozproszeni w wielu państwach, w wielu instytucjach. Niektóre z tych organizacji były zaangażowane w kilka programów zagłady, często jednocześnie. A to oznacza, że bardzo wielu sprawców pochodziło nie z marginesu, ale z serca niemieckiego społeczeństwa. Byli to normalni, zwykli Niemcy żyjący w tamtych czasach. A szeroka powszechność radykalnych przekonań ideologicznych w omawianych latach wskazuje na wspólny i definiujący kontekst historyczny, o którym wspominałem wcześniej. Kontekst jest wszystkim. Kontekst jest bardzo ważny. Dlatego uważam, że sprawcy byli nie tyle tylko zwykłymi ludźmi, używając parafrazy sformułowania Christophera Browninga, autora książki o tym tytule, ale zwykłymi Niemcami w niezwykłym okresie niemieckiej historii. Ta specyficzna generacja z powodu określonych okoliczności została szczególnie zradykalizowana i w efekcie tego mieliśmy wszystkie ekstremalne rozwiązania, jakie podejmowali. Dobrze, ale tutaj chciałem poruszyć kwestię leksykalną, językową, od której pewnie powinienem zacząć. To jest ciekawa sprawa, że jeszcze 20 czy 30 lat temu termin nazista był traktowany wymiennie z takim terminem, który ja jeszcze pamiętam kiedyś używanym, hitlerowiec albo Niemiec. Dzisiaj muszę przyznać, że jako twórca rozmaitych treści właśnie czy na YouTubie, czy podcastów, gdybym użył słowa nazista i zawsze, kiedy używam słowa nazista, to czasami wymiennie, żeby już nie powtarzać po raz 8 Niemiec, to spotykam się z oburzeniem polskich odbiorców. I to oburzenie jest dla mnie w zupełności zrozumiałe, dlatego że troszkę to oburzenie jest związane z tym, w jaki sposób termin nazista zaczął być wykorzystywany i wręcz niepoprawnie politycznie stało się używanie słowa Niemiec w kontekście niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej. Chciałbym poznać Twoją opinię jako badacza III Rzeszy. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat, na temat tego terminu, który tak chętnie jest wykorzystywany na Zachodzie? Po pierwsze, muszę przyznać, że to niezwykle cenne zapoznać się z polską perspektywą w tej sprawie. Mam brytyjską perspektywę, mam niemiecką perspektywę, ale to ważne mieć różne punkty widzenia narodów będących ofiarami. Powiedziałbym, że w omawianym okresie termin nazista był już szeroko rozpowszechniony zarówno w języku angielskim, jak i w języku niemieckim. I użyli go po raz pierwszy, czy raczej wykorzystali go przede wszystkim przeciwnicy tego reżimu. Używali go jako swego rodzaju obraźliwego określenia na partię narodowo-socjalistyczną. I oczywiście pierwsze ofiary reżimu narodowo-socjalistycznego w latach
1938, a więc nie jest to okres, który akurat opisuję w mojej książce, ale tymi pierwszymi ofiarami byli inni Niemcy. Zatem przeciwnicy polityczni, uważani za antyspołecznych, homoseksualiści, Żydzi i ci wszyscy przeciwnicy systemu i ofiary reżimu potrzebowali sposobu na zdystansowanie się od narodowych socjalistów, którzy ich prześladowali. I to było to słowo, które wymyślili. Nazistowski. I myślę, że nawet dzisiaj słowo nazista jest używane jako skrót w odniesieniu do pokoleń sprawców, którzy popełniali te straszne zbrodnie. Zgadzam się jednak, że użycie tego słowa dziś staje się problematyczne. Słowa są ważne i należy ich używać właściwie. I w mojej książce używam słowa Niemcy znacznie częściej niż słowa naziści. Na przykład mówię o narodzie niemieckim jako o całości lub o członkach niemieckich sił zbrojnych. Nie należy używać słowa naziści w tym kontekście, ponieważ większość tych ludzi nie była członkami partii nazistowskiej. I faktycznie setki tysięcy Niemców, nie będących członkami partii nazistowskiej, dopuściło się morderstw w imieniu reżimu nazistowskiego. Dlatego uważam, że musimy wypowiadać się precyzyjnie. Zatem, jeśli mówimy o narodzie niemieckim, jeśli mówimy o Niemcach, którzy nie byli członkami partii nazistowskiej, to powinniśmy powiedzieć Niemcy, prawda? Jeśli mówimy o członkach partii nazistowskiej i stwierdzamy, że byli to członkowie partii nazistowskiej, wówczas właściwe będzie słowo naziści. I tu mamy jasność, a teraz chciałbym zapytać o konkretną konstrukcję twojej książki. W tej książce są wymienione bardzo wyraźnie określone zbiory ofiar, bardzo określona ich liczba, więc wymieńmy po kolei. Czego dotyczy ta książka? Yeah, so this is actually the first time that a single book has addressed all major victim groups of To jest pierwszy raz, gdy pojedyncza książka stara się opisać wszystkie ofiary nazistowskich niemieckich masowych mordów w czasie II wojny światowej. Mamy tutaj 7 grup. Ludzie upośledzeni fizycznie i psychicznie to pierwsze ofiary w Niemczech, później na terytoriach okupowanych. Polskie klasy rządzące i elity, Żydzi w całej Europie wzdłuż i wszerz, jeńcy i nieuzbrojeni żołnierze Armii Czerwonej, radziecka ludność miejska i ludność cywilna, głównie na obszarach wiejskich. Ta ludność padła ofiarami niemieckiego terroru prewencyjnego i represji, zwłaszcza w Związku Radzieckim, Jugosławii, Grecji i Polsce. I wreszcie ludność romska w Europie. Łącznie Niemcy zabili w sumie 13 milionów cywilów i innych osób nie będących żołnierzami, nie walczących na froncie. Działo się to w ramach celowej polityki masowych mordów w latach wojny. I pomimo wszystkich różnic w naturze ofiar łączyło to ich coś fundamentalnego. A mianowicie to, że wszystkie 7 głównych programów zabijania miało miejsce w latach 1939-1945, a zwłaszcza w latach 1941-1945. Dlatego od razu staje się jasne, że podobieństwo różnych grup ofiar jest ściśle powiązane i jest powiązane z konfliktem zbrojnym, prawda? Tak więc przy każdym zabijaniu logika wojenna miała kluczowe znaczenie dla uzasadnienia obrania za cel każdej z grup ofiar, ponieważ reżim niemiecki postrzegał je wówczas w taki czy inny sposób jako potencjalne zagrożenie dla zdolności Niemiec do walki i ostatecznego wygrania wojny o hegemonię w Europie. Dlatego osoby niepełnosprawne w Niemczech były postrzegane jako osoby zagrażające zdrowiu i witalności narodu niemieckiego w czasie wojny. Podczas gdy niepełnosprawni na terytoriach okupowanych byli postrzegani jako konieczni do eliminacji ze względu na ograniczony dostęp do pożywienia i zakwaterowania, polskie klasy rządzące i elity stały się filerami tożsamości narodowej i potencjalnymi ogniskami oporu wobec niemieckiej okupacji. Wszędzie uważano, że Żydzi stanowią zagrożenie dla samego istnienia narodu niemieckiego, jako rzekomi przywódcy i rewolucjoniści pociągający za sznurki za kulisami polityki. Radzieńscy jeńcy wojenni, a także mieszkańcy miast, mieszkańcy sowieckich miast byli uważani za bezpośrednich konkurentów wojsk niemieckich i niemieckiego frontu w zakresie cennych dostaw żywności. Podejrzewano też, że ludność wiejska w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej pomaga partyzantom i podżega. No i wreszcie Romowie, zarówno wędrowni, jak i osiadli, zostali uznani za potencjalnych szpiegów
i ogólny czynnik destabilizacji za liniami niemieckimi. Jak widać w przypadku tych wszystkich programów zabijania, motywacje były bezpośrednio związane z wojną. To jest ciekawa sprawa w kontekście Romów, dlatego że zawsze moglibyśmy sądzić, że jednak kwestia zagłady Romów miała związek z aspektami rasowymi, tymczasem tutaj pojawił się zupełnie inny argument. It was not only a racial issue, and I think this is very interesting that lots of different motivations combined. Nie była tutaj motywacja tylko rasowa i myślę, że bardzo interesujące połączenie wielu różnych motywacji. Mam na myśli, że nawet najbardziej oczywisty przypadek ludobójstwa europejskich Żydów to nie była kwestia tylko czysto rasowa. Były też różne motywacje, które się połączyły i decydowały o zagładzie Żydów. I to samo dotyczyło ludności romskiej. A więc fakt, że w wielu częściach Europy Romowie prowadzili wędrowny tryb życia. Nie pozostawali w jednym miejscu, tylko przenosili się z miejsca na miejsce. W rzeczywistości byli nomadami. I fakt, że byli nomadami, był wówczas postrzegany przez niemiecki reżim jako bardzo podejrzany. Było to postrzegane jako czynnik destabilizujący. Nie można ich było kontrolować, ponieważ przemieszczali się z miejsca na miejsce. Oskarżono ich o bycie potencjalnymi szpiegami. Więc w tym przypadku była to tylko częściowo kwestia rasowa lub etniczna, ale wiązało się to także z ówczesnym romskim stylem życia, który został całkowicie odrzucony przez narodowych socjalistów i ówczesny reżim niemiecki. O zmierzchu żołnierze wypędzili chorych z budynku numer 2. Przy wyjściu ustawiono karabin maszynowy i otwarto ogień, także wypędzani z holu chorzy ginęli na miejscu i padali na ciągle rosnącą stertę trupów. Opierających się niemieckich pacjentów pędzono przez salę i wyrzucano przez okna na pierwszym lub drugim piętrze. Pewną młodą dziewczynę cierpiącą na zaburzenia depresyjne Niemcy ścigali po całym budynku, z piętra na piętro. W końcu dopadli ją. Wyrzucili przez okno na drugim piętrze i zastrzelili. Najtrudniejszym zadaniem było dla Niemców wyłapanie dzieci z oddziału dziecięcego, które rozpierzchły się po wszystkich piętrach i chowały w szafach, pod łóżkami itd. Wszystkie te dzieci odnaleziono i zastrzelono. W nocy Niemcy pilnowali stosów zwłok. Słychać było jęki konających, ponieważ nie wszystkie ofiary zabito na miejscu. Niektórzy zostali jedynie ciężko ranni. Tutaj pojawił się kolejny wstrząsający fragment. Jest to zapis relacji z mordów pacjentów szpitala w Chełmie na wschodzie dzisiejszej Polski. To jest naprawdę zastanawiające, w jaki sposób państwo, które było prawdziwym pionierem, jeśli chodzi o rozwój medycyny pod koniec XIX i na początku XX wieku, miał najwięcej noblistów w dziedzinie fizjologii i medycyny. Już w czasie, jeszcze przed wojną, ale już później w czasie wojny zaczęło tą medycynę wykorzystywać jako narzędzie ludobójstwa. So again, here, as I mentioned briefly earlier, the First World War was really a crucial turning point for the German medical and psychiatric profession. Wracamy do tego, o czym wspominałem wcześniej, do I wojny światowej, która była naprawdę kluczowym punktem zwrotnym także dla niemieckiej medycyny i psychiatrii. Ponieważ przegrali wojnę, a straty wśród ludzi były duże, zwłaszcza wśród młodych, sprawnych ludzi. I w Niemczech to później wywołało debatę na temat zasadności wykorzenienia życia rzekomo bezwartościowego. To bardzo interesujące i jest to bardzo mało znany fakt. Wspominam o tym w mojej książce, ale nie wdaję się w to zbyt szczegółowo. Otóż już w czasie I wojny światowej 17 000 niemieckich pacjentów w szpitali psychiatrycznych mogło umrzeć z głodu. Ale nie był to celowy program zabijania. Celem nie było zamordowanie tych ludzi. Zginęli oni w wyniku priorytetowego traktowania innych grup, bo brakowało żywności. To działanie rozwinęło się wtedy tylko w Niemczech. Zatem już podczas I wojny światowej można było zaobserwować ten specyficzny sposób myślenia w Niemczech, w którym pewne grupy są traktowane priorytetowo w stosunku do innych. I to skutkuje masową śmiercią grupy, która była traktowana jako ta gorsza.
A potem już po klęsce w I wojnie światowej rozpoczyna się w Niemczech debata, bardzo ważna, dla kwestii tradycyjnych wartości humanitarnych. Zaprzecza się im w imię interesów szerszego kolektywu, który uzurpuje sobie prawo do decydowania o wartości jednostki. Chociaż koncepcje eugeniki i higieny rasowej nie ograniczały się tylko do Niemiec, wiemy oczywiście, że istniały w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich, niemniej jednak taka debata, jaka toczyła się wówczas w Niemczech, była czymś wyjątkowym wśród krajów biorących udział w I wojnie światowej. We know that these concepts existed in other European and non-European countries. Nonetheless, such a debate... Zatem już w tym momencie możemy zauważyć specyficzną radykalizację Niemiec. Ale to było dużo wcześniej, zanim do władzy doszedł Adolf Hitler i narodowi socjaliści. A kiedy doszli do władzy w roku 1933, to nie oznaczało to jakiegoś zdecydowanego przełomu w niemieckim rozumieniu zawodu lekarza. Bariery uniemożliwiające im działanie w sposób sprzeczny z pojmowaną wcześniej etyką zawodową zostały usunięte z dnia na dzień. I to, co wcześniej wydawało się jedynie abstrakcją, nagle stało się wykonalne. I teraz, jeżeli przeniesiemy się do Polski, to wydarzenia w kontekście mordów na polskich pacjentach psychiatrycznych w roku 1939 z całą pewnością nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek próbą wzmocnienia zdrowia rasowego narodu niemieckiego. Zamiast tego zabijanie pacjentów w okupowanej Polsce w kontekście wojny spowodowane jest koniecznością przejęcia budynków dla wojska i ludności cywilnej. Eliminowane są tak zwane darmozjady, ludzie, których trzeba żywić, ludzie gorsi rasowo. Zatem znowu jest ta kombinacja czynników, kombinacja powodów, które się łączą. A najpóźniej do listopada 1939 roku szpitale psychiatryczne opuszczone przez mordowanych pacjentów psychiatrycznych w Polsce zostały wykorzystane na tymczasowe zakwaterowanie dla tysięcy etnicznych Niemców z krajów bałtyckich. Zamordowano wtedy co najmniej 16,5 tysiąca polskich pacjentów szpitali psychiatrycznych, a liczba ta nie uwzględnia ofiar głodu i innych zaniedbań. And in total, it seems that at least 16,500 Polish psychiatric patients were murdered. And that figure doesn't include the victims of starvation and neglect. Mamy tutaj dość wyraźnie zarysowaną perspektywę Wehrmachtu jako tej najbardziej zbrodniczej machiny. Zawsze moglibyśmy się zastanawiać, dlaczego Wehrmacht pozwalał sobie na to wszystko, co działo się we wrześniu 1939 roku w Polsce, ale później także po realizacji operacji Barbarossa, a zupełnie nie podejmował takich działań, mam na myśli tutaj mordów na ludności cywilnej, czy mordów jeńców na zachodzie Europy w czasie ataku na Holandię, Belgię, Francję, Danię. Dlaczego tak się działo? Skąd wynikała ta zupełnie odmienna polityka? So, as a rule, National Socialist ideology didn't regard the Nordic and Western European countries and their peoples with the same contempt and sense of racial superiority as it did the Slavic nations of Eastern Europe. Co do zasady, ideologia narodowo-socjalistyczna nie traktowała krajów nordyckich i zachodnioeuropejskich oraz ich mieszkańców z taką samą pogardą i poczuciem wyższości rasowej, jak to miało miejsce w przypadku narodów słowiańskich Europy Wschodniej. I za tym szło to, że w czasie niemieckich inwazji na Norwegię, Danię, Belgię, Holandię, Luksemburg i Francję nie występowały masowe mordy. Wehrmacht oczywiście dokonał masakry czarnoskórów jeńców wojennych, należących do jednostek powołanych we francuskich koloniach w Afryce Zachodniej. Były przypadki mordów, ale były to przypadki pojedyncze. Natomiast w kampaniach w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej Wehrmacht brał bezpośredni udział w szeregu akcji masowego mordu, w eliminacji polskich władz, w ludobójstwie serbskich i sowieckich Żydów oraz Romów, w głodzeniu wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej i sowieckiej ludności miejskiej, a także w brutalnych operacjach pacyfikacyjnych w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jeśli teraz spojrzymy na całą gamę nazistowskich programów masowego mordu, członkowie Wehrmachtu mogą w rzeczywistości stanowić większość odpowiedzialnych za zbrodnie na dużą skalę popełnianą przez państwo niemieckie. Zatem Wehrmacht w istocie mógł być największą organizacją przestępczą. Z 18 milionów służących w nim żołnierzy w czasie całej II wojny światowej
10 milionów było wysłanych na front wschodni. To tam niemieckie operacje wojskowe były przesiąknięte przemocą, powodującą śmierć i cierpienie na niespotykaną dotąd skalę. A liczba dywizji Wehrmachtu działających na froncie wschodnim, które nie popełniły tam żadnej zbrodni, jest naprawdę znikoma. Zatem oczywiste pytanie brzmi, jak możemy to wyjaśnić? Otóż istniało szerokie porozumienie między ówczesnym niemieckim kierownictwem a sprawcami mordów z pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o przekonania ideologiczne i cele wojenne. I myślę, że to już stało się jasne. Dotyczy to nie tylko SS i policji, ale także Wehrmachtu, który reprezentował wówczas przekrój męskiej populacji Niemiec. 18 milionów żołnierzy było faktycznie reprezentatywnych dla ówczesnego niemieckiego społeczeństwa, dla niemieckich mężczyzn. I dlatego, jak powiedziałem wcześniej, że wielu sprawców nie pochodziło z marginesu, ale z samego serca niemieckiego społeczeństwa. I może mógłbym podać tutaj kilka statystyk, aby zilustrować to rozległe porozumienie w Wehrmachcie. Połączenie przekonań ideologicznych i celów wojskowych dowódców. Przykładowo, Amerykanie przeprowadzili w 1944 roku badania socjologiczne wśród wziętych do niewoli żołnierzy Wehrmachtu, którzy zostali osadzeni w obozach jenieckich w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Virginii. I zadano jeńcom z Wehrmachtu szereg pytań. A jednym z tych pytań był stopień ich aprobaty dla Adolfa Hitlera. I było to w roku 1944, a więc w schyłkowym okresie wojny. I prawie 64% przesłuchiwanych przez Amerykanów, wziętych do niewoli żołnierzy Wehrmachtu, wyraziło swoją aprobatę dla Adolfa Hitlera. 64%. A wśród żołnierzy urodzonych w 1923 roku lub później, zatem ludzi, którzy w momencie przejęcia władzy przez nazistów mieli co najwyżej 10 lat, wskaźnik aprobaty dla Hitlera wynosił ponad 74%. Oznacza to, że 3 na 4 żołnierzy, czyli 3/4 najmłodszej grupy wiekowej, nadal wierzyło w Hitlera nawet pod koniec wojny. Ustalenia te uzupełniają wyniki innego badania przeprowadzonego w powojennej Austrii. I było to badanie wśród 1400 weteranów z Wehrmachtu. Poproszono ich o podanie, ich zdaniem, 4 najważniejszych celów Wehrmachtu w czasie wojny. 78% z nich stwierdziło, że było nim pozyskanie większej przestrzeni życiowej. 62% stwierdziło, że walka z bolszewizmem. Prawie 42%, że walczyła z globalnym żydostwem, a 36%, że celem była walka o czystość rasową. Zatem te wartości procentowe, przytaczające nie tylko wybrane, ale 4 główne cele Wehrmachtu w oczach byłych żołnierzy pokazują, że ci żołnierze w żadnym wypadku nie postrzegali Wehrmachtu jako organizacji czysto wojskowej, wolnej od ideologii. I wręcz przeciwnie, Wehrmacht był dla swoich członków narzędziem reżimu narodowo-socjalistycznego, który dążył nie tylko do realizacji celów wojskowych, ale także ideologicznych i politycznych. Wracając jeszcze do bezpośrednich pytań z tych ankiet, 26% byłych żołnierzy Wehrmachtu stwierdziło, że Żydzi byli głównymi winowajcami wybuchu II wojny światowej. A biorąc pod uwagę fakt, że postawy antysemickie były czymś w rodzaju tabu w powojennej Austrii i podobnie w innych miejscach, wydaje się prawdopodobne, że odsetek ludzi, którzy tak myśleli, był znacznie wyższy podczas samej wojny. In post-war Austria, as in other places, it seems likely that this percentage would have been considerably higher during the war itself. Na kanale rozmawiam z historykami nie tylko zajmującymi się XX wiekiem, ale także z czasami dawniejszymi. Były ostatnie odcinki o Imperium Napoleona, były wcześniej odcinki o Imperium dotyczące imperiów z czasów starożytności. Imperium to jest coś, co jest relatywnie długotrwałe, relatywnie duże, powiększa swój obszar panowania, polega także na eksploatacji podbitych terenów. Tutaj mieliśmy trochę innego rodzaju imperium. Używam tego słowa dlatego, że to słowo jest wymienione w tytule książki. Imperium zniszczenia nie opierało się na eksploatacji, tylko opierało się na eksterminacji, więc jaki to był pomysł? Hitler himself actually denounced earlier German attempts at overseas colonization. The German colonies from 1884. Sam Hitler faktycznie
Odrzucał wcześniejsze niemieckie próby kolonizacji, czy kolonie niemieckie istniejące od 1884 roku do końca I wojny światowej, czyli końca ówczesnego Cesarstwa Niemieckiego. Odrzucał pomysł zdobywania kolonii zamorskich i argumentował, że zamiast tego Niemcy muszą spojrzeć na wschód i tam znaleźć swoją przestrzeń. Podczas samej wojny mówił o germanizacji Rosji przez imigrację niemiecką i traktowaniu rdzennej ludności na wschodzie jak Indian amerykańskich. Jeśli jednak porównamy nazistowskie germańskie podejście do Słowian w Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Wschodniej z imperialnymi germańskimi praktykami kolonialnymi, a także innymi działaniami mocarstw kolonialnych, to widzimy, że to jest porównanie jednak nieadekwatne. Tam były koncepcje rozwoju, lokalnych rządów, szkolenia lokalnych elit, które powszechne były w tym późniejszym kolonializmie, ale one były zupełnie nieobecne w rządach nazistów w Europie Wschodniej w czasie wojny. Nazistowskie Niemcy ustanowiły swoje imperium w samej Europie, poddając innych Europejczyków imperialnym rządom. Alfred Rosenberg, który podczas wojny był niemieckim ministrem do spraw ziem okupowanych ziem wschodnich, niemiecki projekt na wschodzie określił jako etniczny, nacjonalistyczny imperializm. W odpowiedzi na Twoje pytanie powiedziałbym więc, że to nadal jest imperium, lub przynajmniej to miało być imperium, to był nadal imperializm, ale innego typu. I może mógłbym tutaj użyć określenia postkolonialnego imperializmu stosowanego przez Marka Rossmana. A więc idea ekspansjonizmu bez celu misji cywilizacyjnej czy kulturowej. Tak bym to określił. That's how I would describe the German Empire at the time. Absolutny charakter antysemickich zapędów nazistów uniemożliwia włączenie eksterminacji Żydów nie tylko w ogólne ramy nazistowskich prześladowań, ale nawet w szersze aspekty ówczesnych postaw ideologiczno-politycznych, takich jak faszyzm, totalitaryzm, wyzysk gospodarczy itd. Teraz z kolei usłyszeliśmy fragment pracy słynnego historyka Holokaustu, Saula Friedlandera, z którym już na początku swojej książki i w przedmowie do swojej książki napisałeś, że wyraźnie się nie zgadzasz. Dlaczego? Moim zdaniem idea Saula Friedlandera, że tak naprawdę nie jest możliwe włączenie antyżydowskiej polityki Niemiec do jakiejkolwiek ogólnej koncepcji ruchów politycznych lub polityki masowej przemocy, uważam za bardzo problematyczne. Tak więc z całym szacunkiem dla Saula Friedlandera i jego niezaprzeczalnych osiągnięć jako historyka zagłady, zwłaszcza w połączeniu perspektyw ofiar i sprawców w jednej narracji, zdecydowanie się z nim nie zgadzam. Powiedziałbym, że przyjmując zintegrowane podejście do nazistowskich masowych mordów, w niczym nie przeczę poglądom, które propaguję także w mojej książce, że Holokaust był zjawiskiem bezprecedensowym, zwłaszcza w swoim kompleksowym i systemowym charakterze. Zamiast tego można argumentować, że Holokaust był bezprecedensowy, a jednocześnie postrzegać go jako część szerszego procesu eliminacji demograficznej i oczyszczenia rasowego, do którego dążyli przedstawiciele reżimu nazistowskiego najpierw w samych Niemczech, a następnie w miarę postępu wojny i rozrastania się III Rzeszy na każdym z terytoriów okupowanych przez siły niemieckie. Ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, wszystkie te programy masowego mordu miały miejsce w latach wojny, odbywały się one w tym samym czasie, często z udziałem tych samych sprawców, często przy użyciu tych samych metod. Dlatego też z punktu widzenia historyka wydaje się całkowicie rozsądne, aby spojrzeć na te różne programy masowego mordu łącznie, a nie osobno. I nie oddzielać Holokaustu i analizować go oddzielnie, ale faktycznie badać te różne operacje razem. Również dlatego, że nie ma jednego przyczynowego wyjaśnienia, ani jednego modelu wyjaśniającego działania sprawców. Odpowiedź, której szukamy, można znaleźć jedynie w występowaniu kilku czynników zbiegających się w konkretnych okolicznościach historycznych, o czym wspominałem wcześniej. I na przykład postępowania sprawców Holokaustu nie można wyjaśnić wyłącznie w kategoriach ideologii, ale jednocześnie nie można ich zrozumieć bez ideologii, ponieważ antysemityzm zawsze zapewniał ogólne rozgrzeszenie za działania sprawców. Jednakże, co jest ważne w tym miejscu, moim zdaniem argument Saula Friedlandera
trafia na bardzo niepewny grunt. Ponad połowa ofiar celowej niemieckiej polityki masowych mordów nie była wcale Żydami. Antysemityzm jako czynnik motywujący nie może wyjaśniać, dlaczego niemieccy i austriaccy sprawcy dokonywali masakry białoruskich mieszkańców wsi lub głodzili niemieckich pacjentów szpitali psychiatrycznych, gazowali austriackich Romów. Antysemityzm był co prawda jednym z głównych, ale tylko jednym z elementów ideologii nazistowskiej. Rasizm biologiczny, eugenika, a zwłaszcza radykalny nacjonalizm etniczny, również były kluczowymi elementami i są niezbędne do wyjaśnienia nazistowskich okrucieństw wobec ofiar nieżydowskich. Mówiliśmy o Wehrmachcie, który doskonale się po wojnie wybielił. Dzisiaj już troszkę zapomniał o tym, za co żołnierze dostawali żelazne krzyże. Mówiliśmy o procesach powojennych. Część z nich, co ciekawe, odbywała się o wiele za późno, bo kilkadziesiąt lat już po zakończeniu II wojny światowej. Ale chciałem zapytać, która z tych niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej wydaje się najbardziej zapomniana? I think generally speaking, once the Cold War began in 1945 and an Iron Curtain separated East and West, it was those crimes that had been committed to the east of the Iron Curtain in East Central and Eastern Europe that were largely forgotten in the West. Generalnie rzecz ujmując, kiedy rozpoczęła się zimna wojna i zapadła żelazna kurtyna, to właśnie większość zbrodni popełnionych na wschodzie zostało zapomnianych. Wszystkie te przestępstwa z nielicznymi wyjątkami. Zatem masowe mordy na osobach niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, mordy na polskich władzach i elitach, na polskich Żydach, w operacji Reinhardt, w obozach śmierci, na jeńcach i nieuzbrojonych żołnierzach Armii Czerwonej, na ludności sowieckich miast, na ludności cywilnej na obszarach wiejskich w całej Europie, ale także na populacji romskiej. Myślę, że skala zniszczeń, jakie miały miejsce na zachodnich terenach Związku Radzieckiego, ma tu szczególne znaczenie. Ogólna liczba zabitych Sowietów w latach 1941-1945 wynosi oszałamiające ponad 26,6 miliona ludzi. Dla porównania Wielka Brytania poniosła śmierć około 450 tysięcy żołnierzy. I tak mniej więcej 2/3 z 13 milionów ofiar, o których wspominam w mojej książce, zginęło na terytorium ZSRR w granicach z 22 czerwca 1941 roku, kiedy siły niemieckie rozpoczęły operację Barbarossa. Oczywiście polscy odbiorcy będą wiedzieć, że te granice w 1941 roku obejmowały połowę waszego terytorium sprzed wojny. Liczba zabitych w wyniku wojny Niemiec ze Związkiem Radzieckim kilkukrotnie przekroczyła liczbę ofiar na innych frontach. Szczególnie wyróżnia się tu liczba ofiar śmiertelnych wśród cywilów i innych nie biorących udziału w wojnie ludzi. I tak zachodnioeuropejskie, brytyjskie i amerykańskie społeczeństwo wciąż nie docenia skali zniszczeń, jakie miały miejsce w Związku Radzieckim, choć to samo można oczywiście powiedzieć o zniszczeniach, które miały miejsce w Polsce. Ale tu jest jeden wyjątek od tej tendencji zapominania o zbrodniach popełnionych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tym wyjątkiem jest Auschwitz. I jest to też jeden wielki wyjątek, a przyczyny tego są ściśle powiązane z powodami, dla których Auschwitz stał się centralnym symbolem Holokaustu. W rzeczywistości symbolem ludobójstwa. To właśnie fakt, że zginęło tu więcej Żydów niż w jakimkolwiek innym miejscu, z pewnością znacząco przyczynia się do dzisiejszego statusu Auschwitz. Ale to prawdopodobnie dwa inne czynniki odegrały najbardziej decydującą rolę w ustanowieniu tego miejsca jako centralnego symbolu Holokaustu. Ważne jest bowiem to, że Auschwitz działał znacznie dłużej niż inne miejsca uśmiercania i był tak zabójczy, częściowo z tego powodu, że jego szczyt został osiągnięty, kiedy inne główne obozy zostały już zamknięte. Zatem w przeciwieństwie do Chełmna, Bełżca, Sobiboru czy Treblinki i innych obozów zagłady, został on wyzwolony, a nie rozebrany i zniszczony, a następnie ukryty przez samych Niemców. W rezultacie znaczna część infrastruktury obozowej pozostała nienaruszona. I po drugie, to jednak potrójna funkcja Auschwitz jako obozu koncentracyjnego, obozu zagłady i obozu pracy. To sprawiło, że w przeciwieństwie do innych obozów zagłady,
Auschwitz przeżyło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a wielu z nich dało świadectwo swoich doświadczeń, świadectwo po wojnie. Ich wspomnienia stanowią bardzo ważny element literatury ocalałych z Holokaustu. Fakty z Auschwitz-Birkenau zwróciły uwagę zachodniej opinii publicznej w wyniku procesów frankfurckich, które trwały od 1963 do 1965 roku i wywołały duży oddźwięk w mediach. Zatem Auschwitz był czymś w rodzaju wyjątku pod względem tej zachodniej amnezji, jeśli chodzi o niemieckie zbrodnie w Europie Wschodniej. Ale większość zbrodni została na długo zapomniana. Jako że od lat mieszkasz w Niemczech i wydaje mi się, że jesteśmy mniej więcej z tego samego pokolenia, masz do czynienia z młodszym pokoleniem, pewnie ze studentami, z ludźmi młodszymi o praktycznie generację od nas. W jaki sposób oni rozumieją w ogóle historię Niemiec w czasie II wojny światowej? Na pewno mają doskonałą świadomość na temat Holokaustu, ale czy zdają sobie sprawę z tego, co Niemcy robili narodom słowiańskim w czasie II wojny? There is some awareness in Germany that there were also other victims of the Nazi German regime. Jest jakaś świadomość na temat ofiar niemieckiego reżimu nazistowskiego, ale można powiedzieć, że wiedza na ten temat jest ograniczona. 80 lat po wojnie powstał pomnik romskich ofiar. Było to w roku 2012 w Berlinie. Dopiero w 2015 radzieccy jeńcy wojenni zostali uznani przez niemiecki parlament za ofiary tego reżimu i przyznano im symboliczne odszkodowanie finansowe. W ubiegłym roku wreszcie ujawniono plany stworzenia pomnika polskich ofiar okupacji niemieckiej, ale myślę, że minie wiele lat, zanim ten pomnik zostanie zbudowany, jeśli w ogóle powstanie. Oczywiście pomniki to jedno. Same w sobie nie są w stanie zmienić charakteru niemieckiej pamięci o II wojnie światowej, ani świadomości Niemców co do tożsamości różnorodnych ofiar ich kraju. Zatem badacze i wykładowcy zajmujący się tym okresem historii Niemiec mają jeszcze wiele do zrobienia. Bardzo Ci dziękuję nie tylko za spotkanie, ale przede wszystkim także za tą pracę, którą wykonujesz na temat historii między innymi Polski w II wojnie światowej. Dziękuję za możliwość wizyty u Ciebie. Twoje pytania były naprawdę interesujące i myślę, że bardzo ważna jest możliwość dotarcia do różnych odbiorców, ponieważ w Europie istnieje wiele różnych perspektyw i tak wiele różnych poglądów i sposobów pamiętania o przeszłości i wspominania tych lat, że bardzo ważna jest umiejętność rozmawiania i utrzymywania kontaktu z różnymi pamiętającymi te wydarzenia. Jestem bardzo wdzięczny za tę możliwość i wspaniale było z Tobą rozmawiać. Dziękuję. To ja dziękuję bardzo w imieniu widzów i książkę Alexa J.K. oczywiście wszystkim polecam. Pamiętajcie, że materiał miał angielskie napisy, więc możecie go udostępnić na przykład znajomym z zagranicy, żeby troszkę się dowiedzieli więcej na temat historii Polski. Moi drodzy, dziękuję wszystkim za wsparcie dotychczasowe, dziękuję przede wszystkim za wsparcie na Patronite. Jeżeli chcecie, aby więcej tego rodzaju materiałów powstawało, żeby powstawały materiały także z anglojęzycznymi napisami, to zapraszam do dołączenia do grona patronów. Na pewno postaram się Was nie zawieść. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo dziękuję.